Dzisiaj w serii używane samochód tak używany, że już go nie produkują. Tak, nie ma sukcesora, nie ma następcy, a wycofano go z rynku w 2018 roku i osobiście jest mi z tego powodu bardzo szkoda, bo uważam, że był świetną alternatywą dla Mercedesa E, BMW serii 5 i Audi A6. Madame et Monsieur, Lexus GS wersji 450h, czyli hybryda. I nasz szanowny taksówkarz, pan Piotr Adamczyk. No Lexusa mamy, no nie widzisz? No, Lexusa GS 450h. To już tak Państwu powiedziałem. Powiedz Państwu, który to jest rocznik. To jest 2016 rok, czyli praktycznie końcówka produkcji, bo były do 18 roku produkowane. Nie, były produkowane do 20, tylko w Stanach Zjednoczonych. Z Europy z 18 roku rzeczywiście je wycofano. Tak. Na Europę. Tak, tu mamy 16 rocznik, tak więc końcówka produkcji. 450h. Polift. Polift z przebiegiem 145 tysięcy bodajże. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że ostatnie 50 tysięcy kilometrów ten samochód spędził na taksówce. Przez ostatnie 2 lata jeździł jako taksówka, a jak wiadomo, samochody na taksówkach też trochę inaczej się zużywają, więc zobaczymy potem, jak wygląda to wnętrze. To, co teraz chciałbym ja powiedzieć, to nawiązać do tego, co powiedziałem we wstępie, czyli że to był świetny konkurent dla E-klasy, dla A6 i dla BMW 5. Choćby jeżeli chodzi o wymiary, zresztą był pozycjonowany w segmencie E, ale miał prawie 4,90 m długości, prawie 2,90 m rozstawu osi, więc z tymi gabarytami idealnie wpisywał się w segment E. To jest raz. 2. Napęd na tył występował i w wersji hybrydowej, i we wszystkich benzynowych. Ewentualnie można było mieć, niestety nie w Europie i nie w Polsce, wersję AWD. W Stanach Zjednoczonych występował z takim napędem 350 AWD. Miał 306, 317 koni, coś takiego. Zależy w którym roczniku i w jakiej odmianie. Natomiast u nas wersja poliftowa to już miała 3 motory. Tak. I ta poliftowa była naprawdę fajna. Zobaczcie, samochód ma tak naprawdę 8 lat od momentu liftingu minęło, bo w 2015 miał. I nadal te światełka robią wrażenie z tą odrębną tutaj LEDem do jazdy dziennej. Nadal fajne wrażenie robi ten grill, który jest w kształcie takiej klepsydry i bardzo ładnie wygląda. No, ciągle ten samochód mi się bardzo podoba. A teraz to, co było najciekawsze w GS-ach 450h, czyli układ hybrydowy. Bo to jeszcze stary, dobry, poczciwy, to chyba 3. generacji układ hybrydowy oparty na silniku wolno ssącym 3,5 litra, który sam w sobie miał 290 koni, więc już naprawdę solidnie, ale oprócz tego dorzucono tutaj elektryka. Elektryk sam w sobie miał 200 koni, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast no, oczywiście ta moc się kompletnie nie sumowała, tylko systemowo samochód ma 345 koni mechanicznych, no ale umówmy się, jest to już bardzo sensowna liczba, już można tym pojeździć, szczególnie przy tylnym napędzie. Natomiast do Ciebie pytanie mam takie, co tutaj może nam się... No i tutaj Cię właśnie zaskoczę. Tak jak przy innych samochodach mamy trochę rzeczy, które tutaj robimy. Tak, no, głównie w sprzęcie. W Lexusie, cholera, nic się nie dzieje. Tutaj akurat w tym konkretnym modelu, ale to też jest potwierdzona informacja z serwisów, że padają pompy wody, ale to nie tylko padają pompy i w 450h, czyli w tym 3-litrowym silniku, ale także i w tym 2-litrowym turbo, który też jest oferowany w tej budzie. Tam też pompy wody potrafią podciekać i w tym modelu pompa wody była wymieniana. Czyli robią dobre silniki i pompy. Pompy, bo może jakiś producent słaby albo coś. Generalnie wymiana pompy to jest ponad 1000 zł, taka sama część. Wymiana jest prosta, bo ona jest praktycznie to na wierzchu, ona jest spędzona paskiem wielorowkowym, także ona tutaj wymiana to jest pewnie, że 2 godzinki. Nie wiem, jaka jest stawka godzinowa w Lexusie, ale... Co powinniśmy sprawdzić, jak kupujemy hybrydę? Bo oprócz, mamy tu 2 silniki de facto i jeszcze akumulator duży. Tak. Lexus oferuje bardzo fajną usługę w samochodach do 10 lat, czyli możemy podjechać sobie do ASO i zrobić tak zwany test baterii. To kosztuje około 300 tam par złotych i w tym momencie przedłużamy sobie gwarancję, taką Lexus nam daje gwarancję na 15 000 km bądź na 1 rok. Czyli rozumiem, że dobrze przed zakupem podjechać na diagnostykę do Lexusa, bo podłączą i za 300 sprawdzą, w jakiej kondycji jest bateria, czy czasem nie jest już jej efektywność tak mizerna, że z tej hybrydy nic nie będziemy mieli. A jeżeli będzie w dobrej kondycji, to rozumiem, że powiedzą nam, ok, masz na rok gwarancję. 15 000 i zapraszamy, bo generalnie serwis olejowy robimy w tych silnikach, w ogóle w Lexusie, co 15 000. I to już jest taki rozsądny, rozumiem. To jest rozsądny. Dlatego te samochody jeżdżą, tu się nic nie psuje. Słyszałem o samochodach, które mają 500 000 kilometrów
i tam już możemy zajrzeć do rozrządu. Rozrząd jest na łańcuchu, jest łatwo w obsłudze, bo jest z przodu, także... Ale Czyli co, tutaj nie, co 100 czy 150 tysięcy nie ma sensu rozrządu wymieniać, nawet jeżeli jest na łańcuchu? Nie. Są podobne jakieś takie myki, że jeżeli ta jakość oleju jest zła, bo to też musimy powiedzieć o tym, że wylewamy tutaj specjalny olej. To nie jest zwykły olej silnikowy do zwykłych samochodów spalinowych, Okej. tylko olej typowo do samochodów hybrydowych. Bodajże lepkość to jest 0W20, typowo do silników hybrydowych. On jest troszeczkę droższy niż taki zwykły olej do Okej. zwykłych silników, więc o tym trzeba pamiętać. No jeżeli wymieniamy go co 15 tysięcy, to się nic nie dzieje. Były takie sporadyczne przypadki, o których ja tutaj słyszałem, jak rozmawiałem ze znajomym z serwisu, że mogą się tam przy takich 140, 200, mogą się odzywać przy porannym uruchomieniu napinacze, ale to wiesz, to jest Wrażenie ilość akustyczne tych tylko. samochodów, które zjeżdża na serwis, no to są, wiesz, jak na palcach byś policzył generalnie, Okej, prawda? czyli rzadkie i sporadyczne przypadki. Tak. A wymieniał właściciel tutaj już tarcze i klocki hamulcowe? Bo ja znowu słyszałem, że spokojnie... Wymieniał tutaj klocki z tarczami, tutaj są klocki zamiennikowe. No i niestety tutaj, co ja zauważyłem, przy powolnym dojeżdżaniu troszeczkę popiskują. Także No, piszczenie nie jest problemem, nie jest problemem problem, tylko byłoby, pytanie, jakby czy nie to jest wina hamowały. klocków, czy może coś tam wpadło, czy wada producenta. Generalnie klocki tego samochodu to nie są jakieś drogie, bo tam od 500 zł w górę można Komplet? zacząć. Na przód i tył? No, kupujesz klocki w parze, tak jak skarpetki. No to ja wiem, ale przód No. i tył pytam. Czy nie, no w przód. Czy Przód. para w parze, czy Przód. tylko przód? Dobrze. Przód, także koło 500 zł, no wiadomo, jakiego producenta sobie wybierzesz, no to tam już może dojść nawet większej kwoty. Problem jest z tarczami. Problem jest z tarczami taki, że jest bardzo mało zamienników dobrej jakości, lubią się krzywić, lubią się wichrować, no i są drogie, bo ponad 1000 zł kosztuje jedna tarcza. A Także- dlaczego klocki to w parach, a tarcze to pojedynczo? No jak to pojedynczo? No kurna, no co, kupujesz, przepraszam, parę majtek, jedną skarpetkę? A na przykład dlatego, że możesz, nie wiem, mieć przy wypadku pękniętą tarczę. Nie wiem, no ktoś sobie tak wymyślił i tak jest, także No dobrze. nie dyskutuj, jak tak jest. Wiesz, jaki był największy problem pierwszych hybryd Lexusa? Mały bagażnik. Zawsze, ponieważ ta bateria Mały. znajdowała się w bagażniku. Mhm. W poprzednim GS-ie, czyli w trzeciej generacji, bo to jest czwarta generacja, miałeś tutaj wielką baterię w bagażniku. W nowszej generacji tę baterię umiejscowiono płycej, po to, żeby był lepszy środek ciężkości. Nawet kurs słucha zainteresowany, zobacz. To jest raz. Dwa, ona wylądowała trochę pod kanapą, natomiast nadal nie mamy tutaj rękawa, nadal nie mamy tutaj składanych siedzeń, więc to ogranicza praktyczność samego samochodu. Natomiast bagażnik jest znacznie większy niż w tamtym aucie, bo tam było prawie tylko dwa razy tyle. 280 litrów, a tutaj rzekomo jest Tak. tych litrów 440-450. Dobra, to zanim na walizę, to jeszcze tutaj trzeba wyciągnąć torbę, bo jako, że auto jeździ na taksówce, ma ze sobą pakiet medyczny. Bardzo dobrze. Pakiet, no ale to tylko w biznesie jest, wiesz? Nie. W najtańszym Uberze tego nie widziałem. Niby 450, oj nie, to potem, nie, to do domu. To jest biznes class. Lexusami chyba nie nie jeździmy. jeździł. Jeździłeś? Zobacz, duża waliza, Jeździłeś. weszła tak postawiona bokiem, tam do końca, więc idealnie. Dwie duże walizy i jeszcze zostaje Ci trochę tutaj Na miejsca plecaki. na jakieś mniejsze rzeczy, więc jest naprawdę nieźle. Ale wiesz co, ciężko jest ją załadować nawet. Także tutaj Co? ciężko, No dobrze, ciężko jest ją wcisnąć, nie? A połóż ją. Ale w ten sposób, raz, a druga wejdzie z boku. Uważaj, bo tam jest No teściowa i już widzisz. w kawałkach. Ej, Dobra. No ale żona Cię musi uwielbiać, jak pakujesz Was na urlop, naprawdę. dlatego z nią nie jeżdżę. Ale bagażnik, mimo że skromny, na papierze, to de facto w rzeczywistości ujdzie. No w 2 osoby się zapakujesz na wyjazd. No. No, dwóch pasażerów na pewno tutaj Dwóch, spokojnie, nawet do Stanów jak na miesiąc leci, to walizki wejdą. Tak. Dobrze, proszę bardzo. No i teraz się To zaczyna. jest biznes class, to ja Ci Teraz- otwieram drzwi. No i teraz się zacznie. Czemu? No bo ja tutaj już mam Ciasnawo? Słabo. No widzę, kolanem już walisz w deskę. tak, no, ale jak ty rzeczywiście. wsiądziesz, to A może obniżony zrobić masz się... maksymalnie? No i powiem Ci, że jest lepiej niż w nowej E-klasie i w nowym BMW Serii 5, które testowaliśmy niedawno. Tylko rzeczywiście Ty jesteś krótszy, więc siedzisz Tak. z przodu, a ja tam może bardziej odsuwałem fotel. Niemniej jakbyśmy we dwóch tak mieli jechać, to nie tylko nadałoby się na taksówkę na krótki dystans, ale nawet mógłbym pierdyknąć dłuższą trasę. Nad głową mam może nie to, że jakoś, wiesz, obłędnie dużo przestrzeni, natomiast jest wyprofilowane tutaj to tak, że przynajmniej nie siedzę zgięty jak w chińskie 8.
No i bierz to pod uwagę, że mamy szyber, także na ten kolana. dach też jest niżej, nie? Tak, znaczy tutaj nie jest, właśnie tu ma Znaczy to tu, wyprofilowane. gdzie ma Tu się chowa do tego momentu, a tutaj zostawili takie wgłębienie, w którym mogę głowę sobie zmieścić. Na kolana wystarczająco, nogi mogę sobie wsunąć pod fotel, więc nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej, bo te limuzyny segmentu S, szczególnie z tylnym napędem, słyną z tego, że tej przestrzeni za dużo tutaj z tyłu nie mają. Podłokietnik jest, rękawa jak mówiliśmy nie ma, jest otwierany, ma tutaj fajny, praktyczny schowek wyłożony przyjemnym materiałem, taką wykładzinką. Tutaj ma jeszcze jakąś półeczkę, a ma uchwyty, a tutaj Tak, ale jeszcze ma... chyba jest przycięty. O, a A, tutaj... czyli jednak coś się psuje. Czyli coś się psuje jednak w tych Lexusach. No proszę bardzo. Uchwyty na kubki nie chcą się otworzyć. Pfu. A jakbyś przyniósł śrubokręt, to byśmy to chyba zreperowali, wiesz? Patrz, Nawet zrobimy to bez śrubokrętu. ale widziałeś, na hasłach śrubokręt od razu się Nie, otworzył. on nie jest brudny. Ktoś wylał tutaj jakiś możliwe. napój, jest to lepiące się gówno i po prostu trzeba to wyczyścić, bo to przytrzymuje to tam na miejscu. Coś widać. Jakość. Zawsze słynęły z tego Lexusy i mam wrażenie, jak patrzę na ten samochód tutaj właśnie na materiały, jakie są użyte do jego wykończenia, na to, jak one ciągle się trzymają, to tutaj nie można mieć żadnych zastrzeżeń. To jest miękkie, to jest fajna, taka strukturalna wstawka i czuć nawet pod palcem, że ona nie jest gładka, tylko lekko chropowata. Tu ładna klameczka, ładna ta wstawka satynowa, fajnie obszyte to skórką, jedynie tej skórki tutaj widać takie delikatne zmarszczenie, ale nie jest to popękane i nie jest to wytarte. Tu też skóreczka, nawet to jest, słuchajcie, miękkim materiałem, to nie jest plastik. Nawet jak się puka, to słychać, że nie ma takiego tępego, głuchego odgłosu, tylko lekko wygłuszony. Plastik jest de facto na całych drzwiach, tylko tutaj w tej wnęce, bardzo małej, bo wchodzi tu półlitrowa butelka, nic większego nie wejdzie. Za to głośniczki są nie plastikowe, tylko stalowe. A nie ma chyba Marka Lewinsona, nie? Chyba nie. Nie, jest Mark. No i jak nie no? Jest. Centralnie napisane. Dolby Jest, tu. czytasz ty. Tu. Dolby Bo ja Digital tam jest napisane. patrzę nie na ten emblemat tutaj. Widzisz, ja jestem nieprzyzwyczajony do Lexusa, także ja tego auta, wiesz. Rozumiesz? Jak jeździsz można Lexusem. Dolby Digital przeczytać jako Mark Levinson? Silny mi kazał, więc mówię, dobra, to jedziemy. Możemy ruszać. Off. Jak? Ci rachunek nabiło 72 758. Wypasioną wersję mamy, bo F-Sporta ma wentylowane fotele, ma Marka Lewinsona, no tu ma taksometr nawet. Niestety przez ten taksometr nie widać... A nie, poczekaj, o zobacz, wszystko możemy pokazać ładnie. Czy ja mogę to wszystko pochować Tak, tutaj? chowaj, To jest chowaj. tak O, i jak to schowam, to o, prezentuje nam się wszystko już znacznie lepiej. Chociaż dobrze byłoby to jeszcze przetrzeć i cieszyłbym się, jakbyś przyprowadzał te samochody na testy używanych, przynajmniej odkurzone. Ja już nie mówię wytarte z tego. Straszna maruda się zrobiłeś. Zobacz, jak to wygląda. No. Chcę Państwu pokazać tutaj, że ma grzanie zydelków i to w automacie fajnie działające, czyli to lubię, bo często musisz to manualnie tym sterować, a on sobie dobiera zależnie od temperatury na zewnątrz, jaka panuje, wsiadasz jak jest zimno i na trójeczkę ustawia, a potem stopniowo zmniejsza i wyłącza, jak się samochód rozgrzeje. Mam Marka Lewinsona, czyli to, co bardzo lubimy w Lexusach. To, co bardzo lubimy. Ma naprawdę fajną tą fakturkę. Podoba mi się, to nie jest karbon, to nie jest nic takiego, co znamy ze współczesnych samochodów, coś po prostu innego. Dziwny ten schodek tutaj jest, nie? Taki, który powstaje, bo to się nigdy nie zrównywało. Tak zwane. Więc jakość jak najbardziej na tak, na nie. Stare multimedia, które jeszcze dodatkowo się trzeba obsługiwać tutaj tym joystickiem i to jest mało szczęśliwe rozwiązanie. Nigdy mi to nie odpowiadało. Nawet lewą ręką nie wiem, czy będę potrafił to zrobić. Okej, dobra, potrafię, ale to jest tak, że musisz skupiać się na dwóch elementach. Raz nakręceniem tym, dwa napatrzeniem w ekran, czy celujesz w dobre miejsce, nie? I dopiero wtedy, jak się... Czy generalnie upierdliwe i to sami właściciele Cyknęło. samochodów na to narzekają, nie? Nie, tak. Tylko wycofali to w następnych modelach. Już Tak, no to jest tego nie ma. taka mycha, można powiedzieć, o, ją się tak kręci. Fajny, szeroki podłokietnik, weź łapkę. I mięciutki. Mięciutki, w podłokietniku jedno gniazdo zapalniczki oraz gniazdo USB. O, dwa gniazda USB. Natomiast to nie było nawet Apple CarPlaya niestety. Tutaj, jak to się odsuwało delikatnie, to tutaj mieliśmy przycisk do roletki z tyłu. O, działa, zasuwa się. I przycisk wyłączający czujniki parkowania. No kurna, żeś się...
I tak powiem Ci, nie jest tak Lexusowato. W sensie spodziewałbyś się, że Lexus to będzie Taki- pontonik, że on się będzie tutaj unosił, a on jest taki... Twardzioszek trochę, nie? Taki tak, ale to jest też kwestia wersji F-Sport, Tak. bo F-Sport miało nieco inne nastawy zawieszenia, dokładnie takie twardsze, ale też nie jest tak, że nic tutaj nie trzeszczy w tym aucie po 150 tysiącach kilometrów. I w drzwiach słychać pewne odgłosy, i w szyberdachu słychać pewne odgłosy też tego, nie że wiem, czy to słyszysz, żyje. To też jeszcze i z tylnej, tak jakby półki słuchać, tam coś się odzywa. Na pewno fajne jest to, co zauważyłem ja, jako to, że jeżdżę trochę innymi samochodami, nie znam Lexusa, to jest miękkość wszystkich tych materiałów. Wiesz, nawet sama kierownica, trzymam tą kierownicę, no zobacz, tu się fajnie wszystko pod palcem ugina. Tak. Normalna kierownica w Audi, czy mówię o normalnym niemieckim samochodzie, nie masz tego tak. To nie, Ale podoba się to mnie się Ciebie? podoba. Znaczy, wiesz co, to jest dla mnie zaskoczenie. Podoba się to dla mnie. To Podoba się to Ciebie. No to dobrze, no to jest mięciutkie, fajne. najważniejsze. Te boczki wszystkie też takie mięciutkie są. Ja bardzo lubię te zegary, które były w Lexusach z tamtego okresu, czyli ten pierścień centralny. Centralnie masz obrotomierz dookoła, a po środku Ci wyświetla Sportowo. Tak. wskazania komputera pokładowego. No i komputerek pokładowy, który jest po lewej stronie, po prawej poziom tego. Zbiornika paliwa i temperatura Tak, cieczy poziom chłodzącej. paliwa, to chciałem powiedzieć. A jakbyś zresetował nam tego komputera pokładowego Proszę i byśmy zobaczyli sobie, jakie będziemy mieli spalanie jadąc bocznymi drogami. Bo z hybrydami z tamtego okresu było tak, ja jeździłem też 450H, tą wcześniejszą, Czyli trójką, trzecią tak? generacją. Trzecią. Tak. I ona miała jedną wadę. To też było oznaczenie 450H. W trasie ten samochód potrafił każde ilości paliwa wchłonąć. W mieście było jak Cię mogę, ale w trasie to palił nie jak V6 z silnikiem elektrycznym, tylko jak V8. 13, 14, 15, 16 litrów. Lexus chwalił się, że w przypadku tego auta znacznie ograniczył to spalanie i to nawet o 50-60%, bo zastosował silnik spalinowy pracujący w cyklu Atkinsona. Więc nie pamiętam, jak jest tutaj w tej generacji, ale to właśnie sobie zobaczymy, jak to zużycie paliwa będzie takie rzeczywiste wyglądało. Zawieszenie klasyczne, żadnej pneumatyki, po prostu sprężyna i amortyzator. Wielowahaczowe oczywiście i z przodu, i z tyłu. Czy to coś tutaj poza silnikiem może nam się zepsuć? Na pewno nie skrzynia, bo to ECVT i one chyba te bezstopniowe skrzynie Bezstopniowe. nigdy nie miały problemów, nie? To tu się nie psuje. Serwis producent też nie mówi to jakoby o wymianie oleju. No ale wiadomo, że jak wymienisz sobie tak jak BMK i Audi, wszystkie inni nie mówią w tych ZF-owskich, żeby wymieniać, a ZF mówi. Tak samo i tutaj, no interwałów nie ma na wymianę oleju, no ale wiadomo, żeby lepiej sobie tak po te 80-90 tysięcy ten olej z skrzyni zrobić, tak? I generalnie skrzynie się nie psują. Jeżeli chodzi o tylny napęd, czyli o dyfer, producent zaleca tutaj wymianę oleju w dyfrze, co drugą wymianę oleju, czyli co 30 tysięcy, tak? Fajne jest to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że tu producent zaleca wymianę oleju co 15 tysięcy, czyli nie są wyciągnięte te interwały olejowe, tylko po prostu wymieniasz ten olej co 15 tysięcy, tak? I to Okej. jest, uważam, dobrą sprawą. Świece co 90 tysięcy, no i jeżeli wiadomo, jeżeli Ci ta pompa wody, która tutaj jest, podobno awaryjna, no ale w tym modelu też była wymieniona, no to generalnie samochód jeździ, nic się tym nie dzieje. No też byłem trochę w szoku, kiedy rozmawiałem ze znajomym z serwisu i mówię, ciągnąłem go za język, mówię, powiedz mi tak szczerze, mówię, no co tu się psuje? Mówi, kurwa, Czyli serwisy Lexusa nie mają co robić poza wymianą nic się oleju. nie psuje, no. Pamiętasz taką reklamę kiedyś Toyoty, jak mechanicy wieszali pranie, tam na fortepianie grali, No, no. nie? No to myślę, że podobnie jest w serwisie Lexusa, że oni po prostu tam nie mają co robić. Nie mają co robić. No, wiadomo, no przyjedzie dlatego ktoś- roboczo godzina jest droga, bo nie mają co robić, ale muszą zarobić na chleb i na życie. Zgadza się. Nie to, żebym lubił trzymać palce w różnych dziwnych miejscach, ale objaw jest taki, że przyspieszasz i leci zimne, czujesz jak jedziesz, a zacznij hamować delikatnie, tylko nie, to jest mocno, delikatnie zacznij hamować. Czujesz? No to ja na mojej kratce nie mam, ale tak, albo ty masz 28 ustawione, No. a ja mam 22. Jak hamujesz, to leci gorące, jak przyspieszasz, jest zimne. Miałem już taki objaw w jednym ze swoich samochodów, w BMW 6. Trzeba było wymienić silniczek krokowy, coś takiego przy chłodnicy. Przy chłodnicy? Tak, jakiś taki małe coś, no. Wiesz, bardziej bym tutaj, jeżeli o to chodzi, to bym bardziej powiedział, że albo jest silniczek regulacji klapy temperatury któryś, może coś szwankuje, albo po prostu po tej wymianie pompy, nie wiem kiedy to było, może źle odpowietrzony, tak? No ale tutaj się nam nic na zegarach nie świeci, żeby...
No. O, teraz zaczęło lecieć faktycznie. Troszkę cieplejsze. Natomiast zobacz, teraz jedziesz stabilnie 56 na godzinę i masz wyłączony całkowicie silnik spalinowy, a średnie zużycie to jest 7,3 litra paliwa, odkąd wyjechaliśmy. Czyli bateria jest sprawna, skoro jeszcze jest w stanie go teraz pociągnąć bez problemu na samym prądzie. No tak jak rozmawialiśmy też wcześniej, przy zakupie takiego auta na pewno bym sugerował pojechać sobie do tego serwisu, bo 300 to nie jest jednak dużo, jak na taki samochód, prawda? Nie Zwłaszcza jest. przy zakupie i sprawdzić sobie tą kondycję baterii, niech sprawdzą od razu zawieszenie, czy jakiegoś tego wycieku z tej pompy nie ma. Mówimy tu oczywiście o tym konkretnym silniku, którym dzisiaj sobie jeździmy Tak. i testujemy. Ale to auto było oferowane jeszcze na polskim rynku po lifcie, w dwóch innych wersjach. Przed liftem to była dostępna ta 450, była też 350 z napędem na tył, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast po lifcie mieliśmy 2.0 turbo? 2.0 turbo, Tak. który miał różne oznaczenia. Najpierw miał GS200T, potem GS300, ale też mieliśmy słabszą hybrydę, czyli tego GS-a 300H. Pomijam rodzyneczka i wisienkę na torcie, czyli GSF-a, który miał prawie 480 koni. Dokładnie ten sam silnik, co i w ISF-ie, dokładnie ten sam silnik, co dzisiaj w LC500 czy w RCF-ie. I wspaniałe wolnossące V8, dzisiaj rarytas, drożejący, trudno dostępny. Ani jednego nie znalazłem w ogłoszeniach. Pytanie w takim razie, pomijamy tego GSF-a, czy 300H i 200T tudzież GS300 to też dobre strzały? Wiesz, jeżeli chodzi o tego 300 i 450, no to jest praktycznie to samo, tak? Jeżeli chodzi o tego... Co jest to samo? Silnikowo, tak? 200T i 300. O tym mówisz? Ale to nie, bo mówisz teraz o znaczeniu, tak? Bo Tak. jeżeli chodzi o konkretnie dwulitrowy turbodoładny silnik, to on ma tą samą przypadłość co ten 450H, czyli ten 3-litrowy, czyli też jest problem z pompą wody. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba tam też jest akcja fabryczna na to, oni ją puścili, ale to nie jestem przekonany. Lepiej sobie zadzwonić do ASY i zapytać się, czy po prostu do Twojego modelu samochodu... Tak, podać win i Wam podać powiedzą. win i oni powinni to zrobić bez żadnego problemu. Generalnie, czy ta sama usterka, czyli mówimy tutaj o pompie wody i były takie zdarzenia, to się też dowiedziałem o tym, że uszczelniacz wału korbowego tył, czyli ten, który jest z tyłu silnika, między silnikiem a skrzynią biegów, lubił sobie podciekać. I generalnie nie wiadomo dlaczego, przebiegi też były różne, bo to i 50 000, ale mogło być i 100 000, tak? I te uszczelniacze podciekały. Wiadomo, sam uszczelniacz to nie jest droga impreza, no bo ten uszczelniacz... nie Ale wiem, wyjąć trzeba wszystko. ale musisz wyjąć skrzynię, musisz rzucić tam pewnie kilka jeszcze innych rzeczy. No i to już wymiana takiego uszczelniacza jest kosztowna. W tym momencie, wiesz, robocizna jest 2, 3, 4, 5, 6 razy droższa niż sam część, nie? Znaczy, 5-6 razy. Z wiem, D20. 20 razy. No generalnie jeździsz, tankujesz. Pasjonujący ten samochód. Nie? Piękne jest to, że tak, jest tutaj skrzynia CVT i ona rzeczywiście utrzymuje ten silnik na wysokich obrotach, ale ten silnik inaczej brzmi. Przez to, że ma te 6 cylindrów, to jest taki przyjemniejszy dla ucha dźwięk. To nie jest rzężenie, tylko... No ślicznie. No dobra, już wystarczy, 120 tu. I zresetuj go. O, i zobaczymy. Dobra, już, dawaj mu gazu, no spada Ci prędkość. O, teraz się zrobiło. Ja O. bardzo lubię auta z tego okresu, bo one już miały te zaawansowane systemy, szczególnie w klasie premium. Tam powiedzmy od 2012 do 2017 roku, nie? Już były te systemy wsparcia kierowcy, asystent pasa ruchu, autonomiczne hamowanie, aktywne tempomaty, już były ekrany, już niektóre z Apple CarPlayem się dogadywały, już były porządne sprzęty audio, już było fajne wykończenie, czyli miałeś, już cyfrowe zegary nawet się przecież pojawiały, Tak. nie? Czyli miałeś już dużo naprawdę fajnych bajerów, a jednocześnie te auta ciągle były mechaniczne, ciągle fajnie się prowadziły, ciągle były wolnossące w wielu przypadkach. Taka moim zdaniem bardzo przyjemny okres w motoryzacji. I ten samochód jest dokładnie tego dowodem. Jeszcze do tych materiałów przywiązywano wagę do ich jakości, a nie do tego, żeby miały zawartość jak największej liczby i ilości komponentów z recyklingu. Więc mówię, no tak mi się to wszystko tutaj zgadza. No dobra, zużycie paliwa? No teraz żeś przyspieszył. No. 8,6, ale było 7,6, tak? Dobrze zauważyłem wcześniej? Nie. 8,6, 8,5. Słuchaj, jak ja jechałem tutaj do nas dzisiaj na nagrania, no to jechałem sobie tak średnią prędkością, właśnie około 120, to mi pokazało około 8 litrów. Około 8 litrów, tak? No, Czyli także- 7,5-8. No to nadal, no na szczęście nie jest to 12, 13 czy 14, ani nawet 10, tylko jest to 8.
akceptowalna, natomiast jeszcze w tamtym okresie, trzeba uczciwie powiedzieć, hybrydy paliły mało w miastach i przy takiej jeździe, jak jechaliśmy teraz bocznymi drogami, natomiast więcej zużywały paliwa zdecydowanie, jak się jechało szybko w trasie. Dzisiaj już te proporcje się troszkę zaburzyły, teraz te hybrydy nowoczesne 5. generacji są oszczędne również jak jedziesz w trasie, no ale one też są oparte na silnikach czterocylindrowych, tak jak na przykład, nie wiem, nowy RX 350H albo ES 350H. Coś za coś. Dzisiaj ekonomia, wtedy, tak jak w przypadku GS-a 450H, przede wszystkim zabawa, osiągi i dźwięk 6-cylindrówki. Dobra, tryb sport. Sport Plus nawet jest, proszę bardzo. Mokro, zimówka, napęd na tył. Nie spodziewajmy się spektakularnych efektów, szczerze mówiąc. Według producenta to 5,9, czyli 6 sekund przyjmijmy. Jeżeli nam się 7 w tych warunkach uda zrobić, to będzie zajebiste. To będzie dobrze. To będzie zajebiście. Gotowy? A wyłączyłeś kontrolę trakcji? Tylko poczekaj, sprawdzę, czy dragi jest gotowe. No, już za późno troszkę, ale może w tle działa. O, działa. Ależ on jest naprawdę dobrze. Ty, ale Co? zauważyłeś jedną rzecz? Jaką? Że on z dolnej partii w ogóle tak jakby Nie. ciągnie, a przekroczyliśmy 70 na godzinę i on nagle jakby mu się jeszcze nie? Jakby mu się otworzyły klapy w odrzutowych silnikach. Turbo jakby mu się włączył. 2 sekundy gorszy czas zrobiłeś niż mówi fabryka. Nawet 2,2. 8 sekund. No tak, ale jest nas 3, cały czas to powtarzamy. Było nas Mamy 3. ślisko. W każdym z nas, no ale nie buksowały teraz koła i kontrola trakcji też. To jest tak jak mówisz, on od dolnych obrotów nie ma. Dolnych obrotów nie ma. Puść. Spróbujmy jeszcze raz. Tak, zróbmy na tym. Na drive. D. No tak. Dobra. Ready? Nie. Tak. Teraz lepiej. No! No a w tych warunkach? Na mokrym, tylnonapędowe auto? Ile? 6,63. Czyli co, na drive lepiej poszło niż na sporcie? Tak, bo moim zdaniem ten sport jest tylko do manualnej, wskazuje na to cyferka i musiałbyś tak z 1 startować, a my poszliśmy z 2. Rozumiesz? To są te Tak. wirtualne biegi i tych biegów tutaj masz pewnie, o kurna, całe 8, nie? To teraz ceny, szanowny panie, bo nie są to tanie rzeczy, szczególnie jeżeli mówimy o hybrydzie. Generalnie Lexusy świetnie trzymają cenę na tle samochodów na przykład z niemieckiej Świętej Trójcy, z podobnych roczników. Tutaj, w tym wypadku, tych aut jest bardzo mało, bo na całym serwisie, w którym sprawdzałem, było tylko 58 sztuk i to wersji i przedliftowej, i poliftowej. Jeżeli mówimy o poliftowej, to raptem 35 egzemplarzy, z czego większość jednak te benzyny, czyli 200T albo GS 300. Benzyny, żeby kupić w sensownym stanie, z 2016-17 roku, czyli 5-6-letnie auto, trzeba zapłacić jakieś 100-110 tysięcy złotych. Hybrydy, nieliczne bardzo, to jest droższa zabawa. Bo jeżeli masz taką z przebiegiem już zbliżającym się do 200 tysięcy kilometrów, to musisz zapłacić 130, 140, 150 tysięcy złotych. Jak chcesz taką z mniejszym przebiegiem, ze sprawdzoną przeszłością, taką skupioną w salonie polskim, bez wypadku, no to musisz wyłożyć 160-170 koła. Auto 6-7-letnie, tak trzymające wartość. Ale to jest efekt wszystkiego tego, o czym mówiliśmy, czyli bez awaryjności. Psuje się. Dokładnie. Jak kupujesz 6-letnie czy 7-letnie auto, no to chcesz mieć pewność, że nie będziesz z nim co chwilę jeździł do serwisu. I tutaj mam takie wrażenie, że w tych jednostkach dokładnie tak jest. No i masz hybrydę, no i masz, jak pokazaliśmy, naprawdę fajne osiągi, akceptowalne to spalanie, szczególnie jeżeli się jeździ głównie w mieście albo wokół miasta, wystarczającą przestronność, no i materiały, po których też nie widać zbytnio zużycia, nawet ten podłokietnik. To jest podłokietnik, na którym przez 150 tysięcy kilometrów ktoś trzymał łokieć i nie widać tutaj, zobacz, żeby on był jakoś pomarszczony, Nie, nawet wytarty. gnieceń żadnych nie widać na tym- dokładnie, a tym czasami już jest tak, że wiesz, podłokietniku, oto podłokietniki wyglądają, o, takie są, od trzymania Tak. łokci. W sensie pełno na nich falbanek się porobiło. Więc jest ok. Jak dla mnie, no brakuje mi, powiem Ci, tego GS-a na polskim rynku. Brakuje mi takiej jasnej, jawnej konkurencji dla BMW serii 5, Mercedesa E i Audi A6. Owszem, jest teraz Lexus ES,
Jest samochodem bardzo przestronnym, też samochodem ekonomicznym, bo hybrydowym i tak dalej, ale kurde, tutaj jest pewna magia w osiągach tego samochodu, w tej V6, w tym oznaczeniu samym 450h. No tak jakoś to tak, no. W pakiecie F-Sport też to fajnie wygląda. No. Jedyny minus to tylko ten bagażnik chyba, nie? Wiesz co, nawet nie, ja go szczerze Znaczy- mówiąc nie traktuję jako minus. Minusem bardziej jest to, że nie dość, że nart nie włożysz do bagażnika, to nie weźmiesz ich też na dach, ponieważ tutaj nie ma możliwości zamontowania jakichkolwiek belek. Nikt nie robi belek? Żadne tule, żadny nikt taki Nie, bo nie ma tutaj, samochód jest mechanicznie czy technicznie nieprzystosowany do tego, żeby tu zamontować jakieś belki. No to akurat jeden jakiś minus, tak? Tak. Ocena? O cenach No. mówiliśmy, teraz ocena. Ocena. Słuchaj, ja jestem zaskoczony, tak jak Ci powiedziałem, jakością materiałów. Przy tym przebiegu, że to się naprawdę jakoś, to wiesz, nie widać tego zużycia. Mięciutkie to wszystkie tutaj jest. Mnie się podoba. Jeżeli chodzi o względy jezdne, to też fajnie jeździ. Mimo, że tutaj jest ta V6, nie brzmi to jak V6, taka wiesz, rasowa, bo to jest z hybrydą połączone, ale fajnie się zbiera. Dalej ma swoje osiągi po tych 150 tysiącach. No i eksploatacja tego samochodu też jest dużym plusem, tak? Jeżeli faktycznie się tu nic nie dzieje, wymieniasz olej co 15 tysięcy, czego chcieć więcej od samochodu używanego? Ja myślę, że to jest takie, no prawie może bym dał takie 8,5, to może trochę 9. No to podobnie jak ja, tym razem się zgadzamy, bo ja też takie 8,5-9, ale w tej nocie też uwzględniam to, że to jest inny samochód. To znaczy nie widzisz tych samochodów codziennie na ulicach, to nie jest właśnie takie jak cokolwiek z segmentu F w klasie premium niemieckiej, że jest tego po prostu pełno, tylko tu masz inne, oryginalne auto, które gwarantuje Ci, że nie będziesz co chwilę musiał zajeżdżać do serwisu i naprawiać. I za to w przypadku Lexusa się płaci. I za tą inność, i za tą niezawodność. I zobaczcie, dalej świeżo wygląda. Na podjeździe nadal.